Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczykije. Zapraszam Was, słuchajcie, dzisiaj na przegląd półek sklepowych, po sklepach używanych. Ja już po urlopie. Jak słychać, mój głos jest taki, jaki jest. To nie tylko mój, Wojtka też. Siedzieliśmy za dużo w klimach i w hotelach, i w samolotach, i w autobusach, i tak się to skończyło, ale było warto. Słuchajcie, zapraszam Was na przegląd półek. Swego czasu bardzo były modne, nie wiem jak teraz, ale swego czasu bardzo były modne porcelanki z bratkami. Czy to jeszcze tak jest? Nie wiem. Ten kosztuje €50 i to jest Eschenbach. I mamy też takie filiżanusie, też po €50. To mamy chyba myślałam, że to jest takie trochę angielskie, ale nie, 4,50. Ale te mamy na pewno angielskie. Royal Albert za 4,50. Tu mamy cukierniczkę i mlecznik za 3,50. Huchenreuta za 3. To chyba jest bardzo stare. 2 euro sztuka. Takie filigranowe, bardzo cienkie szkło. Oj, dawno to nie byłam. Przed urlopem ostatnio. Trzeba się wbić z powrotem na nagrywanie. 4,50. Bardzo ładne. Taki chyba kryształowy. Zobaczcie, jakie tutaj cuda są. Patrzcie, jakie piękne. Jest jakaś metka. Chyba nie ma żadnej metki. Ile kosztuje? 9,50. Myślę, że za 9,50 to jest całkiem ładna. Co tu jeszcze mam? Patrzcie na to. Ojej. Cudowne. Pani jest niecierpliwa, nie może poczekać, aż ja pogrzebię. Tu mamy taką, też bardzo ładna. Chyba wszystkie są po 9,50. Nie, to jest po 16. I tu jeszcze taka jest. Tu jest taka. Torebek to chyba jeszcze nie pokazywałam. Tutaj tak trochę pustawo, że tak powiem. Nic tu nie ma ciekawego. W sztuczce jedynie po euro. O, to jakie są fajne. Ale czemu 15? Nie wiem, bardzo drogo. A chyba cały ten zestaw 15 razem z talerzami. Ale to i tak dużo, wydaje mi się. O, jaki ładny. Ze Starbucksa. Bardzo lubię kubki ze Starbucksa. Wiem, że nie są stare, ale są bardzo dobrze zrobione i nigdy się z nimi nic nie dzieje, wiecie. Są bardzo trwałe. Także jak macie okazję czasem kupić używane za małe pieniądze, to warto, bo one są dość drogie jako nowe. O, jaka wielka ta podkowa, jaka ciężka. €50. To jakie fajne. Cóż to jest? Lak, chyba dla krasnoludka. Grabki i łopatka. Tu mamy takie świeczniki, zobaczcie. Za 9 euro. Dajcie znać, co wy byście kupili.
Ja się waham, powiem szczerze, że to jest pierwszy sklep, w którym jestem między tym Albertem a między tymi filiżankami. No, są bardzo tanie, po euro 50. Co wy byście kupili? To nie wiem na co, herbatę chyba. Ale to są bardzo ładne. Jeszcze mamy jakieś obrusiki. Zobaczmy je. No, ale to są nowoczesne. Ale nie ten jest nowoczesny. Tu mamy ręcznik. Nic tu ciekawego chyba. Tu jest jakaś pościel. A, to pościel jest. Jakieś zasłony. To jest ciekawe. Można by jako stojak na taka, wiecie, owocarka, coś, ale owocarka użyć. Patrzcie, jaka komoda. Wydaje mi się, że to coś jednak jest nie na rzeczy i to jest coś nowocześniejszego. Taka sklejka, może nie sklejka, ale lata 70, może nawet 50, ale nic starszego. Śmieszne te lwy. Dwa lwy są na wierzchu. No. Trochę tu pusto dzisiaj. Może się dużo sprzedało, albo jakaś 6 euro Edelstein. Może jakaś akcja była, że 50% od czasu do czasu jest i potem dużo jest wysprzedane. U nas nie było, no to mogło tak być. Tu mamy Delft za 3 euro. Powiem szczerze, że nie wygląda jak Delft, ale jest. Bardziej mi powiedziałaś w kierunku Włocławka. Fasan. Nie znam, tak jakby się ten kobalt rozlał. Tutaj mamy ciekawe kufle. Wybaczcie za moje głosy, ale mam przeziębienie po tym urlopie. Po tych klimach wszędzie. Cóż to jest? Post Brauerei Weinau im Allgäu. 1994. 10 euro. Ten też jest fajny, ale tu jest zepsuta jakaś rączka już. Obydwa są za 10 euro. To nie ma ceny. 12. Kufle to ja rzadko pokazuję, bo jakoś tak, wiecie. Jakoś mam wrażenie, że kufle to taka męska rzecz. Ale po 10 euro mniej więcej. Uczynreuta, chociaż bym powiedziała, że wygląda jak bardziej Rosenthal za 8 euro. Tu mamy dział z karawkami. Czy tu jest coś ciekawego? Może ta za 8 euro, dość ciężka. Zobaczcie. Ciężko widać, ale ona jest kryształowa, taka, wiecie, szlifowana w kwiatki. Myślę, że za 8 euro to dobra cena. Ale bywają ładniejsze na pewno. Szczególnie kolorowe. To kosztowało kiedyś 10 euro. Widzę, że jest przecenione na 4 euro. To jest na ser prawdopodobnie, ale jest ta podstawa pęknięta tutaj z dwóch stron wzdłuż, więc to już chyba nic nie pomoże. Może powinni zmienić po prostu podstawkę pod ten ser. Co tu jeszcze dzisiaj jest? 4 euro. Nic tu chyba nie woła do mnie. Pamiętacie takie lampy? O, jak ta. One niby mierzą temperaturę w pomieszczeniu.
Tak mi się wydaje, że oni są tutaj przed dostawą dzisiaj. Ale nawet jak są przed dostawą, słuchajcie, to można czasem znaleźć perełki. Na przykład takie jak ta. Ostatnio kupowałam taką paterę pod torta. Zobaczcie, jaka piękna. Pewnie kryształowa. Wydaje mi się. Za 3 euro. Myślę, że super sprawa. I taka jest 2 razy. Tu jest jeszcze jedna taka. Bardzo dobra jakość. Za 3 euro to za darmo wręcz. Tu mamy jeszcze taką misę za 5 euro. O, to też jest ładne. Za ile? Za 4. Myślę, że za dużo troszkę. 4 kosztuje wielka miesa, to kosztuje 5 kosztuje wielka miesa, 4 kosztuje to. Trochę nie tak. Ale tu tak często mi bywa, że są te ceny różne. O, to jest ładne. O, to jest ładne. Bez sygnatury. Bez sygnatury, ale to jest coś, wam powiem, to jest coś wyjątkowego. Sygnatury może nie mieć, bo się zdarza, że nie mają te starsze rzeczy sygnatury, ale jest piękne. No zobaczcie. Czemu ja tak nagrywam z bliska? Bardzo ładny. Ten dzbanuszek. Nie wiem, na mleko, bardziej na jakąś może śmietankę. Tu mamy jeszcze jakiś zestaw do obiadu. Winterlik, 2 euro sztuka. Ale to już takie bardziej nowoczesne jest. Koty widzę stoją. Koty stoją. Były drogie ostatnio, jak je widziałam. I dziwiłam się nawet, czemu taka cena. O, mówię 25. To jest kosmiczna cena. Nie wiem, może to jest jakaś specjalna... Halo? Jakaś specjalna marka być może. Nie znam takich kotów. Co to jest? FT. 6 euro. Tu mamy ładny talerz. Ładny talerz, że to jest jakaś kamionka, bo czuć w rękach. 5 euro. To co to jest, to nie wiem. Poduszeczki jakieś na coś. To w jakimś takim stylu Capo di Monte troszkę. Tu jeszcze mamy taki fajny kobaltowy dzbanuszek. Tu jeszcze mamy taki. Zobaczmy, co to jest. Frauroid. Nie znam w sumie. Chyba gdzieś już coś widziałam, ale jakoś mnie nie ujęło chyba za bardzo. Bardziej pamiętam zawsze te rzeczy, które są takie, wiecie, które wpadają w oko. To się bardziej w głowie utrzymuje. Co tu mamy jeszcze? Tu mam taką lampę z mosiądzu. Stary abażur. Ciekawe, czy to słychać tak mocno, że mam chrypę. Mam nadzieję, że nie. Tu patrzcie, jaki pojemnik. Pojemnik, nie wiem, albo na... O, jaka rączka. Albo na co to może być? Na parasole? Z taką głową lwa chyba, albo chyba fauna. Nie wiem co to, czy to na parasole, czy na coś innego. Co tu jest napisane? RSAG za 3 euro. Tu mamy też ładny pojemniczek. Na przykład na masło na stół można postawić, albo coś innego, nie wiem. Podpowiedzcie mi. Dżemik albo? Dżemik. Dżemik albo dżemik. I co to tu jest? Jakiś bęben w środku chyba. A, tu jeszcze jeden jest w tym dole. No tak jak mówię, trochę przetrzebiony ten sklep, ale i tak go lubię, bo tu zawsze można perełki kupić. Tylko trzeba zaglądać. Tu mamy ładny koszyczek na coś. Co to jest?
francuskie. A to już patrzyłam do środka z taką krówką na wierzchu. Fajne, 2,50, ale jest. Myślę, że nowoczesne, jest tu uszkodzone. Tu 2,50. Kutschenreiter. Taki świecznik za 2 euro. Tutaj mamy jakieś takie kielichy. One są miniaturowe, tego nie widać, po 10 euro. Co tu jeszcze do mnie woła? O, ten świecznik jest fajny. Muszę sprawdzić, co to jest. Bardzo ładne. Trochę biżuterii. O, tu wielka sowa. Jedna pani mi zawsze pisze, że wyszukuje na tych moich flomarktach sów. W sensie chyba figurek bardziej. A tu taka wielka sowa, słuchajcie, na łańcuszku. Ogromna, za 12 euro. Tu jakie fajne. Rower miniaturowy, zobaczcie. Taki toczka w toczkę. Identyczny jak duży. Fajny, nie? Naprawdę. A te filiżanki to co to jest? Nic, bez sygnatury. Znaczy nic, no czasem jest coś, nie wiecie, różnie bywa z tymi sygnaturami, czasem stare rzeczy nie mają, nie? Ale to nie wygląda na starą rzecz. Patrzcie tu jaki obraz. Ale jest wyszywany. Wyszywany z ramą złoconą. Tu jeszcze wyszukałam tutaj parę, bo jest ich tu bardzo dużo. Ten jest bardzo ładny. Na deseczce. I on kosztuje 39. Ale bardzo ładny jest. Spodobał mi się też jeszcze ten. Zobaczcie, jak panowie byli ubrani kiedyś. Jakie to lata. Myślę, że początek XX wieku, coś w tym sensie. A może ciut wcześniej, może bardziej połówka XIX wieku, bo pani ma jednak dość mocną, porządną suknię wielką. Zobaczcie, wszyscy mają wąsy i brody, bokobrody nawet. Kiedy to bokobrody były modne, trzeba zobaczyć, dawno temu. No, fajny obraz, ale on nie ma ceny. Nie ma ceny. Nie wiem, co tu pisze. Nie wyjdzie przeczytać. Leonardo, takie ładne. Ale Villeroy Boch też takie robił. Po 6 euro. To jest bardzo podobne do Rosenthala, ale nie ma sygnatury. Jakaś podróbka. Tu mamy znowu jakąś karafkę, też ładną. Tutaj mamy piękny Murano za 39 euro, nawet z nalepką. Teraz wam pokażę. O. Tu 39, a tu nalepka. Proszę bardzo.
Lampkę już pokazywałam za 79 z kryształu, bardzo ładna. Tutaj mamy, zobaczcie, jaki kredens. O taki. Kosztuje w ogóle śmieszne pieniądze. 19. Jakby go tak pomalować albo bejcą, odnowić oczywiście trochę. Ja go tak widzę w takim granatowym, pięknym kolorze. Fajnie by wyglądał. Tu jeszcze w witrynie patrzę, co ciekawego mają. Afrykańskie talerzyki. A tu mamy filiżanusie po 8 euro. Każda inna. A patrzcie na to szaleństwo za mną. Ale piękna róża, no cudowna. Mogą sobie to rozpoczęcie zacząć tutaj. Cudowna naprawdę. Miło popatrzeć, nie? Ale kwitnie. Dobra, idziemy dalej. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Łuczykije. Jak słychać, tak się zadziało, jestem trochę chora, w zasadzie to obydwoje jesteśmy chorzy, przywieźliśmy jakieś przeziębienie jakby z podróży, ale powiem szczerze, nie dziwię się, bo tak jak mówiłam już wcześniej, no to była klima, bo tam było bardzo gorąco, częściowo przynajmniej było bardzo gorąco, tak myślę, że 60% czasu było bardzo gorąco. W związku z tym była bardzo często klima włączana. W każdym hotelu była klima i słuchajcie, w autobusach również i dlatego tak nasze gardła wyglądają. Jesteśmy zakatarzeni, zasmarkani, no i musi to przejść po prostu, musi to przejść. Jeszcze jest, w ogóle nie przestawiliśmy się czasowo, bo dzisiaj macie, słuchajcie, środę, a myśmy wrócili w piątek, w zasadzie to jest parę dni tylko, więc jeszcze trzeba czasu, żeby się przedstawić. Ja wstaję w ogóle o 5 rano. Masakra i kładę się o 9, więc no trzeba czasu po prostu, żeby się przestawić. Ale było fantastycznie. Niektórzy z Was śledzą nasze losy, że tak powiem, nasze podróżne losy z Chin na tym drugim kanale. Fajnie, bo się udzielacie. Dla nas to była w ogóle niesamowita podróż i... O, coś mi kipi. Wybaczcie, ziemniaki mi się gotują. Słuchajcie, dla nas to była niesamowita podróż. Zapewne ci, co oglądają i śledzą ten kanał i widzą, co tam się działo. Chyba to lepiej odstawię na bok. To jest bardzo nieprofesjonalne, co teraz robię, ale słuchajcie, myślę, że to jest bardzo naturalne. W domach się to dzieje, nie ma co się ukrywać z tymi rzeczami po prostu. Każdy gotuje obiad, ja też. No. Więc tak jak mówię, część z Was oglądała i ogląda te nasze, że tak powiem, filmy z podróży. Bardzo się cieszę, bo słuchajcie, cieszę się w ogóle. Dla mnie to była bardzo wielka praca, bo jest chyba jakoś 16 filmów, i ta podróż trwała 16 dni z dojazdem, więc samych podróży już na miejscu nie było 16 dni, ale było to jakby, wiecie, to taka wyjątkowa podróż, taka jednorazowa. Pewnie drugiej takiej nie zrobimy nigdy, natomiast chociaż nie powinno się nigdy nie mówić. Natomiast cieszę się, że się zmogłam i nagrałam, bo jest jakby na każdy dzień film, co dla mnie zrobiło bardzo dużo pracy. Zrobić codziennie jeden film, wiecie, go przepracować, wstawić. Ja go wstawiałam od razu na YouTube, oczywiście jest jakby z takim, wiecie, poślizgiem, no bo nie mogę na raz wszystkich filmów wstawić, to tak nie idzie, nie? Zresztą zostało mi i tak tutaj na ten już powrót dużo filmów do zrobienia jeszcze na zapas, że tak powiem, tych ostatnich, więc jeszcze trochę mam roboty, ale to będzie dla nas niesamowita pamiątka, już same pandy zobaczyć, co w ogóle nie było w planie. Mieliśmy pantni widzieć, one nie były w planie całej podróży, ale to po prostu był wypadek jakby taki, bo byliśmy przejazdem w tak zwanym mieście Chongqing, największe miasto
terytorialnie świata i mieliśmy tylko jechać jakby z portu na lotnisko, wsiąść w ten samolot i lecieć dalej, ale się okazało, że samolot jednak albo, nie wiem, albo został przełożony na późniejszą porę, coś tam wypadło w każdym razie i musieliśmy być cały dzień w tym mieście i dzięki temu go zwiedziliśmy. Także mówię, taka miła niespodzianka, raczej bym nie widziała Pand, a udało się je zobaczyć, zresztą macie film z tego właśnie. Trochę nie na temat, nie na tym kanale, ale wiecie, ja jestem jeszcze nakręcona na maksa tą całą podróżą, więc fajnie było. No niestety wszystko za fajne się kończy jak za jakiś czas i potem trzeba wracać do swoich obowiązków, do swojej pracy, do domku i tak dalej. To też jest fajne, bo to też człowiek tęskni, nie? I trzeba wracać do swoich, że tak powiem, ukochanych miejsc. Maja tu się cieszyła w ogóle jak wariatka, skomlała, machała ogonem masakrycznie, ale wiecie, psy się tak cieszą, nie? Dobra, słuchajcie, co ja tutaj dzisiaj kupiłam? Coś tam kupiłam. Ja sobie obstawiałam, nawet wam w jednym miejscu napisałam, napiszcie, co kupiłam, żebyście, wiecie, ja zastanawiam się czasami właśnie, co wy myślicie, bo każdy ma inny gust. To, co ja kupuję, niekoniecznie musi się komuś podobać, chociaż w większości was się podoba, ale każdy ma inny gust i czasem coś w ogóle zupełnie innego wybralibyście z tych wszystkich półek sklepowych, nie? Dobrze, słuchajcie, pokażę wam, co kupiłam. A mianowicie, co ja to kupiłam? No, kto obstawiał, co ja kupiłam? Słuchajcie, antyk. Słuchajcie, to jest antyk. Nie wiedziałam w sklepie, co to jest, ale zakładałam, że to jest na pewno bardzo stary antyk. Jeszcze na nim jest cena, muszę ją zmazać. On ma tylko takie, oj, nie wiem, czy to będzie widać. O, bardzo dobrze widać. Słuchajcie, takie 1.0 ma, albo CI też można by uznać. Myślę, że obrócę was i pokażę go wam z bliska dokładnie. Tak, kochani, tak wygląda dzbanek. Dosłownie. Myślę, że złocenia ma naprawdę w fajnym stanie. Tu ma taką kreskę na łóżku. Tu ma taki, myślę, wydaje, że to jest znak powstania. Po prostu to jest zalane, jakaś taka kropka zalana i nic tutaj jakby tego się zmazać nie da. To jest taki bunt fabryczny, można to nazwać. Słuchajcie, co to jest? To jest porcelana paryska. Porcelana paryska, znana również jako Vieux Paris. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale tak mi się wydaje i znaczy to dosłownie Stary Paryż. To określenie stosowano, słuchajcie, do różnorodnej produkcji porcelany wytwarzanej w okolicach Paryża od końca XVIII wieku do około połowy XIX wieku. W XIX wieku ta porcelana się cieszyła bardzo ogromnym powodzeniem wśród przede wszystkim burżuazji i klasy średniej. Tych, których było stać, to oni kupowali Sèvres. Sèvres, jak wiecie albo nie wiecie, jest to bardzo droga, stara porcelana. Ta natomiast była ciut tańsza, ale równie bardzo efektowna. Te zakłady, które produkowały tą porcelanę, działały tylko do mniej więcej 1860 roku, w związku z tym jest to bardzo stare. Powiem szczerze, że jak na wiek to ma około 1860, 1960, 150, 170 lat mniej więcej. To naprawdę jest w idealnym stanie, zobaczcie. Naprawdę w idealnym stanie, nawet te złocenia są tak, tu ma takie coś, nie wiadomo co, wydaje się, że to jest pyszczek tutaj, to jest pyszczek, który tak jakby chwyta ten mlecznik tutaj w zęby, tak mi się wydaje, że to tak można uznać, że to takie coś jest, chociaż za bardzo oczu nie widać, ale może tutaj z boku jednak są jakieś oczy. Także myślę, że trafiła mi się niezła perełka, bo w tamtych czasach, że tak powiem, to ja nie miałam jeszcze w ręce tej Vieux Paris porcelany, mam pierwszy raz. Myślę, że skoro mlecznik jest tak ogromny, to jaki był dzbanek? Myślę, że był co najmniej 2 razy większy.
No, ale będę miała o czym marzyć, że tak powiem. Już Was obracam z powrotem. Tak, kochani, myślę, że to jest taka mała perełeczka, antyczna perełeczka, wyjątkowa. Ja od razu wiedziałam, że to jest coś wyjątkowego i nie wiem w ogóle, jak to się znalazło na półce z tanimi rzeczami. Myślę, że zależy od tego, kto co metkuje. Kto metkuje, o źle powiedziałam, kto metkuje, bo czasem ktoś inny nie ma czasu i ktoś inny pometkuje i zrobi jakiś błąd. Tak myślę, że tak było. Chociaż czasem ludzie się nie znają i też po prostu metkują tak jak wiedzą, po prostu wiedza im nie pozwala na inne metkowanie. Ja się cieszę, słuchajcie, jest on za mały na wielki dzban, za duży na mały dzbanek, tak bym to określiła. Fajnie by było znaleźć do tego prawdziwy dzban, taki wiecie, dzbanek z wieczkiem, do tego cukierniczkę. Powiem szczerze, muszę się poszukać w internecie. Nie miałam kontaktu jeszcze z tą porcelaną, ale jest, słuchajcie, gruba, taka wiecie, porządna i w ogóle te złocenia. Tu się nic nie zadziało przez 170 lat. No nic, kompletnie. Jest piękne. Naprawdę jest piękny i tutaj ta końcówka, która właśnie tak, niby jest to jakiś dzióbek, który chwyta tutaj koniec tego dzbanuszka. Fantastycznie zrobione. Już kiedyś widziałam na dzióbkach, że też kończy się takim jakimś dzióbkiem, jakieś kaszczki, gęsi czy tego typu jakiegoś zwierzątka. Słuchajcie, tyle. Tylko dzisiaj tyle kupiłam. Nic więcej nie kupiłam, nic mi więcej nie wpadło w oko, ale ja myślę, że ta mała perełka to jest jedna porządna, wartościowa rzecz, chociaż tania. Tak. Także bardzo się cieszę, mam nadzieję, że Wam się podoba. Napiszcie, co obstawialiście, czy to rzeczywiście to obstawialiście, czy coś innego, może coś innego Wam się spodobało. Ja idę składać film, żebyście go mieli na czas, także życzę miłego dnia i widzimy się w następnym filmie. Pa!